Wstrząsający obraz wojny w Ukrainie, widzianej od środka, i cena, jaką płaci się za każdy krok do przodu. Tutaj mogą się te chować. Też jesteś ranny? Wsiadaj. Szybciej, jesteśmy pod ostrzałem, a ten się guzdrze. Ruchy, ruchy, szybciej. Już jesteśmy w domu. Rozumie pan? Znowu są tu nasi. Już drugi rok trwa prowadzona przez Rosję kampania terroru w Ukrainie. Mimo regularnych braków między obiecanym a przekazanym przez sojuszników wsparciem militarnym, Ukraińcy chcą atakować. Niestety rosyjska armia jest bardzo dobrze okopana na przewidywanych kierunkach ukraińskiego natarcia. Dlatego przed rozpoczęciem wyczekiwanej przez cały wolny świat ukraińskiej ofensywy na pierwszej linii walki operują oddziały specjalne, których misją jest niszczenie umocnień wroga, działania zaczepne i sabotaż. Jednym z najlepszych oddziałów dywersyjno-szturmowych jest osławiona w bojach tzw. kompania Kurta. Mamy unikatową możliwość obserwować prowadzone przez nich operacje specjalne. Na miejsce zabiera nas młody żołnierz o pseudonimie Taktyk. Jest on członkiem kompanii Kurta i zajmuje się w niej zwiadem powietrznym. Ja do Kurta przyszedł. Nie od razu przyszedłem do Kurta. Wcześniej służyłem w innym pododdziale. Mój oddział i część jego oddziału wykonywały wspólnie operacje specjalne. Spodobały mi się metody pracy Kurta i dlatego się przeniosłem. Oddział ma za zadanie zniszczyć umocnioną pozycję Rosjan, która stanowi przeszkodę dla ukraińskiej piechoty. Po chwili dołącza do nas dowódca, Kurt. Zaraz im pomożemy, że tak powiem, zdemobilizować się za pomocą pocisków termobarycznych. Oni je lubią, rozumiesz? Mówią, dajcie więcej, jeśli jest taka możliwość. Podrzućcie nam proszę parę bombek. My mówimy, oczywiście chłopaki, no co wy, to jest nasza specjalność. Akcja składa się z kilku etapów. Ostrzału rosyjskich punktów ogniowych z pocisków termobarycznych, ubezpieczania z ciężkich karabinów maszynowych i wsparcia z dronów. Trwają ostatnie przygotowania. Wyskakujemy jednocześnie. Wy w lewo, tam do mostu, my w prawo, tutaj do zagajnika. Strzelamy do tej pozycji. Jeśli trafi w nich połowa, to po prostu ich ze wszystkim spalimy. Azymut 80, 1300 metrów. Powinno dolecieć. Taktyk pozostaje na miejscu wraz z resztą zwiadu powietrznego. Ma obserwować przeciwnika i korygować ogień. Siedzą w okopach? Tak. Rosjanie wiedzą, że nie są w stanie się tu przebić. Próbują, ale im się nie udaje. Drony wylatują nad teren akcji. Na wprost przed cel docierają ciężkie karabiny maszynowe. Stąd? Tak. Wysiadamy. Ogień z CKM-ów ma przyszpilić Rosjan do ziemi i zapewnić cenne sekundy na przygotowanie ostrzału z rakiet. Wybuchy pocisków termobarycznych mają szansę zniszczyć umocnione pozycje Rosjan. Błyskawiczny atak został zakończony sukcesem. Kurtowi udało się osiągnąć element zaskoczenia. Nie spodziewali się, że będziemy walić do nich na wprost. Patrz, roznieśliśmy ich w tym betonowym kanale. Wszystko się świeci od wybuchów termobarycznych.
Ruszamy z Kurtem do bazy oddziału. Mamy wreszcie możliwość spokojnie z nim porozmawiać. Codziennie zamieniam ich życie w koszmar. Każdego dnia dostają od nas w Nie ma innego sposobu na zwycięstwo. Trzeba konsekwentnie, mozolnie, jednego po drugim ich wybijać. Moja kompania zadaje przeciwnikowi ogromne obrażenia. Staram się wycisnąć z oddziału maksimum tego, co możemy zrobić. Ale bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wykonanie zadania. Jeśli kosztem miałoby być życie, to nie są nasze metody. Nasza metoda to zrób, ale nie daj się zabić. Ekipa Kurta to oddział złożony z żołnierzy z doświadczeniem sił specjalnych. To zwiadowcy, snajperzy, szturmowcy. Ci, którzy są w stanie podjąć się najbardziej niebezpiecznych zadań. Siłą naszego oddziału jest jego uniwersalność. Kiedy trzeba, szturmujemy, kopiemy okopy, prowadzimy zwiat lotniczy, bombardujemy wroga. Wojna wymaga od nas takiej elastyczności. Rosjanie się uczą? Uczą się na naszych akcjach. Ciągle też uprawiają bieganie. To im idzie najlepiej. Od rana następnego dnia trwają już przygotowania do kolejnej akcji. Oddział Kurta sam buduje pojazdy, ma też fabrykę broni oraz amunicji. Zastępca Kurta o pseudonimie Makar sprawdza każdy sprzęt. To przerobiona wyrzutnia rakiet NRS-57 wzięta ze śmigłowca. Zamontowaliśmy ją na przyczepie, żeby nie poświęcać samochodu na jedno tylko urządzenie. W odpowiednich rękach ta broń jest dosyć dokładna. Zjawia się Kurt, by sprawdzić, jak idą przygotowania. Na jego ciele widać liczne tatuaże. To na pamiątkę zasadzki, w którą wpadliśmy w 2015 roku. Nas było 5, a ich 16. 7 zabiliśmy, reszta była ranna. A nas było tylko 5. A ten? Na ten tatuaż zasłużyłem, kiedy będąc snajperem zlikwidowałem 50 celów. To kostucha niosąca śmierć. Potem ta liczba oczywiście wzrosła. Makar pokazuje nam fabrykę amunicji, gdzie Ukraińcy modyfikują pociski, by te były jeszcze bardziej śmiercionośne. To, co zostało po Związku Radzieckim, przerabiamy teraz na dużo skuteczniejszą broń. W fabryce przygotowywane są właśnie pociski na dzisiejszą akcję. Jedna taka rakieta oprócz wzmocnionego ładunku wybuchowego zawiera dodatkowo około 1000 metalowych elementów. Kiedy to wleci do okopu, nie ma jak się schować. Hojnie sypie Ruskom. Niech mają. Kiedy taka kulka przeleci przez głowę, to aż się cieszysz. Przed przeprowadzeniem akcji Kurt zarządza wyjazd na rozpoznanie. Jedziemy przez zrujnowany Toreck. Oprócz kilku nieszczęśników, którzy nie zdołali uciec z miasta, nie widać tu żywego ducha. Ale pustka nie oznacza spokoju. Za miastem, w kierunku na Donieck, skryci w lasach czają się Rosjanie. Dlatego zwiat musi być tak dokładny, jak i szybki. Rozpoznanie zawsze prowadzę sam. Na własne oczy muszę zobaczyć i zdecydować, skąd i jak będziemy atakować. Miejsce ataku musi pozwolić na szybki doskok i odwrót. Kurt chce być jak najbliżej wroga, by spróbować go zaskoczyć. Chcę po cichu ustawić tu naszą wyrzutnię. Установку Нурса, зрозумів? Викатити, поставити. Dokładnie naprzeciwko mostu. Треба буде стріляти. Trzeba będzie strzelać stamtąd. Туди Leci. пішло. Przeszedł.
Пішли. Idziemy. Sprawdzę jeszcze jedno miejsce. Бо там я бачив поворот. Widziałem, że tam jest zakręt. Хочу подивитися. Чудово. Cudownie. Дуже чудово. Stąd będziemy mogli pracować bronią przeciwpancerną. Треба це місце запомнити. Trzeba zapamiętać to Магія miejsce. сюди викатується. Makar się stąd wytoczy, rozumiesz? I odda strzał. Po zakończonym zwiadzie Kurt spotyka się z pilotami dronów i ekipą, która przywiozła rakiety. Następuje odprawa. Tutaj jest ten most, widzisz? Tutaj skręcimy. A wzdłuż tego szpaleru drzew jest dodatkowa droga. Nie ta na mapie, tylko tutaj. Po akcji wracamy tędy dołem, przeskakujemy strefę pod ostrzałem na pełnym gazie i już jesteśmy na posterunku. Chcesz tędy? Tam przecież cały czas ostrzeliwują. A tutaj nie strzelają? Mała grupa pod dowództwem Kurta rusza na wcześniej ustaloną pozycję. Chce wykorzystać najpierw zdobyczne rakiety przeciwpancerne. Teraz pójdzie pierwsza, później druga. Taktyk, patrz. Potwierdzam, obserwuję. Ognia. Dawaj drugą rakietę. Taktyk, co widzisz? Czekam na wybuch. Zaraz pójdzie druga. Pierwsze cele zostały osiągnięte. Oddział zmienia broń i pozycję. Толкаем. Есть? Ну що? W tym brawurowym ataku kompania Kurta niszczy kolejne pozycje ogniowe Rosjan, przygotowując grunt pod nadchodzącą ofensywę. Mimo ryzyka, które wiąże się z takimi operacjami, dla ukraińskich oddziałów specjalnych jest to codzienność. Kilka dni później rusza wyczekiwana przez cały wolny świat ukraińska ofensywa na południu kraju. Jako jedyni na świecie zostajemy dopuszczeni do dokumentowania pierwszych dni walk. Blachodatne jest wysuniętym punktem rosyjskiego oporu, o który trwa bitwa. Jedziemy przez regularnie ostrzeliwany teren. Na miejsce zabierają nas swoim opancerzonym wozem Max Pro żołnierze 68. Brygady, którzy prowadzą tam atak. Będziemy ostrzeliwać lasy. Potrzebuję 2 Max Pro. Wóz pancerny, którym docieramy do Blachodatne, rusza natychmiast do akcji. Walką na miejscu dowodzi major Lermontow. Zaraz skierujemy tam 2 Max Pro. Jeden pojedzie tędy z karabinem skierowanym pod kątem 30 stopni, drugi pod tym samym kątem w tę stronę. Niech dojadą do pól minowych i otworzą ogień na zagajnik. Rosjanie podchodzą pod wieś. Prawą ręką Lermontowa jest równie doświadczony główny sierżant batalionu o pseudonimie Ulicz. Ci 4 snajperzy, którzy tam są, niech dokładnie wypatrują Rosjan. Od razu otwierać ogień i meldować. Tutaj jest gdzie się chować. Mają jak iść. Gdyby nie mieli jak podejść, to by tak nie szli. Widzisz tam ten szpaler drzew? Przy naszych pozycjach wszystko jest skoszone w cholerę. Drzewa kończą się na wysokości kolan. A tamten gąszcz nie jest skoszony. I oni tam podchodzą pomiędzy drzewami. Ulicz rusza do zdobytego przez Ukraińców składu amunicji przeciwnika. Ten strategiczny punkt nie może wrócić w ręce wroga.
Wejdźcie na piętro, zobaczycie jak te moskalskie paskudy poniszczyły ludziom domy. Wszystko połamali i rozwalili. To jest ich broń. Naboje pieprzone. No ale teraz wystrzelimy je do nich. Tam pod spodem są takie magazyny z pociskami moździerzowymi, że głowa mała. Taśmy do CKM-ów, magazynki też ich. Wszędzie się tu walają. Po przeczesaniu bloku ukraińscy żołnierze zajmują pozycje obronne. Kto może, odpoczywa. Jednocześnie w piwnicy budynku, oprócz amunicji, schronienie znajdują ostatni przebywający we wsi cywile. Nasz dom został zniszczony. Mieszkamy tutaj prawie rok. Przechodziliśmy z jednej piwnicy do drugiej. I tak trafiliśmy tutaj. Ukraińscy żołnierze proponowali nam wyjazd, ale dlaczego mamy wyjeżdżać ze swojej wsi? Wszystko tutaj znamy, wszystko tu jest swoje. Czekamy, aż się uspokoi. Ale cieszę się, że już jesteśmy w domu. Rozumie pan? Znowu są tu nasi. Aby przesunąć linię ofensywy i wyzwolić całe Blachodatne, trzeba stałego rozpoznania i rażenia pozycji wroga. Zajmuje się tym tzw. kompania Szerszeni, oddział zwiadu i dronów uderzeniowych. Dowodzi nim Andrii. Przed wojną całe swoje życie zawodowe był finansistą. Пам'ятаєш, коли Pamiętasz, jak w filmie Pulp Fiction przyjechał Mr. Wolf приїжджає містер Вульф до них i powiedział: Cześć, jestem Mr. Wolf, rozwiązuję problemy. Tak, tutaj ja rozwiązuję problemy. і все. I tyle. А решта це все Reszta nie ma znaczenia. єрунда. Оце дорога, по якій ми їдемо зараз. Droga, którą teraz jedziemy, to tutaj zaczynał się atak. To jest ostatni punkt. Nazywał się Mars. Od tego miejsca nic nie jest już pewne. Piechota nie może ruszyć bez rozpoznania. Ось хлопці-розвідники, бачиш їх? To są zwiadowcy. Idą do punktu operacyjnego. Teraz się tu rozładują i powiedzą wam, co macie robić. Ваша точка, от Wasza pozycja będzie tutaj. Około 700 metrów na wprost. метрів 700. Але вони Ci tutaj wiedzą, jak tam można dojść. ви зараз вивантажитесь. Teraz bierzcie sprzęt. Samochód możecie ukryć tam, ale jeszcze to sprawdźcie. Wycofujemy się z flanki na Blachodatne polną drogą, znajdującą się pod stałym ostrzałem. Jest ona usiana wrakami zachodniego sprzętu. Zdobycie jej każdego metra wymagało wielkiego poświęcenia. Тут он 5 кілометрів відбили. Mimo całego 5 naszego кілометрів. wysiłku odrzuciliśmy ich stąd na zaledwie 5 kilometrów. Прям уже Jest naprawdę ciężko. просуватися далі, вони там далі щось хочуть робити. Wjeżdżamy do zrujnowanego Blachodatne. Andrii odbiera meldunek od grupy zwiadowców, którzy sprawdzali najbliższą okolicę. Где-то прячутся де-то. Oni gdzieś tam są. Два ставка подивитися. Trzeba sprawdzić te dwie pozycje. Znaleźliśmy ich świeżo porzucone rzeczy. Mają tam przeprawę przez rzekę. Ні, вони не Довше, дійшли. дивіться, там біля Słuchajcie, nasi zwiadowcy wyznaczyli ich 3 potencjalne pozycje. це може бути Tam może być ich zwiad. Ні, каски, Bądźcie каски, czujni. каски, там каска. Widzieliśmy tam ich hełmy. Каска, речі. Там півгодини назад. Rosjanie mogą gromadzić siły, by wkrótce zaatakować. Andrii bierze kilku ludzi, by osobiście sprawdzić drogę i miejsce, o którym mówili mu żołnierze. Ми зараз йдемо на нову позицію. Idziemy teraz Вона sprawdzić ще nową більше potencjalną для pozycję того, щоб wysuniętą могли najbardziej na wschód. віддати звідтіля. Це для того, щоб To byłby dobry контролювати punkt dla operatorów наступ dronów, żeby наших- prowadzić ataki naszej піхоти і piechoty. зверху їх підтримувати. Skąd oni się biorą? Zewsząd. Mogą po prostu siedzieć tu w polu. Jeden zaczaił się tu za drzewem. Potem znaleźliśmy jeszcze 10. W budynku sąsiadującym z naszym schowało się 2 Rusków. Nasi nawet się nie zorientowali. Ale te trupy śmierdzą.
te hangary. Вон, Питер. Tu byli. Вот пидорская лёжка была под A tu pod стеной. murem mieli kryjówki. Тут желательно Są gdzieś tutaj. Они тоже есть там. Тут желательно Lepiej odbezpieczyć broń, żeby w razie czego strzelać. на этом самом. Tutaj mogą się te chować. Tu jest małe przejście. Mogą tam być. Що мені тут подобається? Ten budynek jest czysty. І тут збоку є... Obok niego jest є okop такий strzelecki. Окопчик, де можна сидіти. До розвідників сходимо? Pójdziemy do zwiadowców? Tak, skręcamy w lewo. Ukraińscy zwiadowcy wysunęli się bezpośrednio na flankę atakujących blachodatne Rosjan. Andrii postanawia tam dotrzeć. Przy drodze widać wiele nowych śladów wroga. Опасно туда заходить. Spójrz, świeża ścieżka. Сука, что тут стоять. Uważaj, tam mogą być pułapki. Суцільні зарослі. Ми коли просувалися, Gdy szliśmy tu z hangarów, złapaliśmy jednego Ruska. він сказав, що Powiedział, że mają tu drużynę. ми його взяли, Jest ich jeszcze z 10. людей вийшли в тому напрямку. Wypuściliśmy na nich drona z granatem. Скидували в ті нори гранату, звідти Zaczęła się strzelanina. Тобто, Wszystko tutaj trzeba skutecznie z nich oczyścić. Sytuacja jest gorsza niż się wydawało. Część tego terenu nadal kontroluje nieprzyjaciel. Może być wszędzie. Ruchy, ruchy, szybciej. Nie zatrzymuj się. Na skraju wsi żołnierze przyprowadzają pojmanego jeńca. Rosjanin ma na sobie mundur zwiadowcy. Zdejmuj. Nie wszystko, tylko kamizelkę kuloodporną. Nie bój się, nie będę cię bił. Ja jestem dobry. Dawajcie mi czerwoną taśmę, żeby go oznaczyć. Wyciągnij ręce przed siebie. Mów, ilu ludzi było z tobą i kiedy ostatni raz ich widziałeś. Tylko nie kłam. Przedwczoraj widziałem jednego. Uciekł. Куда? Я не знаю ни Nie wiem, dokąd poszedł, nie wiem, jak się nazywa. Я не знаю их фамилии. Еще раз. Jeszcze raz, ilu was było? Первых 8. 8. W bazie, z której wyjechaliśmy, zostało jeszcze 200 ludzi. За мной. Chodź ze mną. Ты меня Mam go понял, przekazać что do это dowództwa. Я понял. Gdzie jest Lermontow? Лермонтов Jest w nowym sztabie, stary zniszczony. Lermontow przejmuje więźnia, by wywieźć go poza teren walk. Andrii wysyła część oddziału, by zajął nową pozycję w hangarach. Poradzimy sobie. Do Andrija dociera informacja, że pojazd, którym Lermontow odwoził jeńca, został trafiony rosyjskim pociskiem. Bez wahania wyrusza, aby odnaleźć rannego towarzysza. Lermontow, tu bankier. Odbiór. Docieramy do wraków samochodów, jednak nikogo przy nich nie ma. Dalsze poszukiwania musimy prowadzić pieszo. Andrii odnajduje Lermontowa. Jest ranny w głowę i ogłuszony. Szukałem cię. Так поехал, я тебя зову. Zabieram cię. Nie trzeba. Tam, gdzie jest wrak Max Pro, naprzeciwko jest garaż. W garażu jest ciężko ranny. Trzeba mu udzielić pomocy i go wywieźć. Jeden Max Pro spłonął. Nie mam siły wyciągnąć rannego. Wy go zabierzcie. Гараж, бачиш? Widzisz garaż? Nie widzę. Не бачу. То, подожди, то ні, ні.
Dobra, tam jest. Ну, піди подивись. Idziemy sprawdzić. Тут 300. Jest tu ranny? Есть тут кто? Czy ktoś tu jest? Где 300? Gdzie jesteś do cholery? Tam go słyszałem. Де? Що з тобою? Co ci jest? Nie czuję nogi. Jestem ranny. Stracił przytomność. Niesiemy go. Dawaj, za ręce i nogi. Też jesteś ranny? Wsiadaj. Szybciej. Jesteśmy pod ostrzałem, a ten się guzdrze. Дядя сяду. Тут під вогнем він стоїть. Rosjanin stracił dużo krwi. Ukraiński żołnierz, mimo własnych obrażeń, stara się, by jeniec pozostał przytomny. Rusek, jak masz na imię? Żenia. Как? Женя. Не иди спать. Nie śpij, Żenia. Ile masz lat? 40. Masz rodzinę? Masz dzieci? Jeśli chcesz zobaczyć syna, to rozmawiaj. Ja też chcę zobaczyć dzieci. Mów coś. Chciałem poinformować, że Lermontow jest ranny, odbiór. Лермонтов 300. Odmówił ewakuacji. Poprosił mnie o wywiezienie innego rannego. Сказав мені вести іншого 300. Przyjąłem. Żenia, już blisko. Dziękuję, że mnie ratujecie. Богу здоров'я, що спасли. A jacy wy stajecie się mili, kiedy jesteście w takim stanie? A dlaczego nie życzyliście nam i naszym dzieciom zdrowia, kiedy do nas strzelaliście? Czołgami, cholera, rakietami. Да, конечно. Jeniec trafia w ręce medyków. Natychmiast zaczyna go przesłuchiwać żołnierz sił specjalnych. Ilu was tam jeszcze jest? Ilu widziałeś? Ja przez 5 dni chodziłem sam. 5 dni? Chciałem uciec albo się poddać. A przyjechałeś zabijać? Nawet nie strzelał. No co ty? Nikt z was nie strzela. Gdzie jest wasza baza? Nie wiem gdzie. Wieźli nas w zamkniętej ciężarówce. Mów, bo jak nie, to wezmą cię nasze służby i będziesz w naprawdę głębokiej dupie. Spasiba. Nie spasiba, tylko dziękuję. I skoro już tu jesteś, to powiedz dziękuję. Jak? Dziękuję. Dziękuję. Stan jeńca jest ciężki, ale stabilny. W tym samym czasie lekarze udzielają też pomocy ukraińskiemu żołnierzowi. Pozostałych rannych przywozi wóz pancerny. Sanitariusze są w gotowości, by pomóc ewakuowanym. Wśród nich jest ranny Lermontow. Widzisz? W ostatnich 2 dniach 3 razy miałeś urodziny. Gdy opada adrenalina, Lermontow osuwa się na ziemię. Żyje? Tak, wszystko dobrze. Żołnierze, którzy prowadzili ewakuację, wracają wraz z Andrijem do bazy, by otrzymać nowe zadania. Їм треба Będą працювати koordynować по, ataki artylerii i czołgów. координації арти і танка. І просто ніхто не Nikt nie zna tej drogi tak jak ja, Вирішив, що я їх можу завести bo туди, tam, тому що dokąd ich wieziemy, służył мене kiedyś там mój син syn. колись служив в цьому підрозділі. A co się dzieje z synem? Он там еще... Nadal tam jest? І він загинув. Nie, zginął. O Boże, przepraszam. Szczerze współczuję. Zginął 2 czerwca.
Wojna zabrała ci to, co najcenniejsze. Большую ценность в этой войне. Tak. Gdyby nie on, nie poszedłbym na wojnę. W tę sobotę minie 9 dni. W końcu będę z żoną i będziemy mieć dzieci. Te 7 lat mnie wykończyły. Zostanę w domu. Kupię pszczoły i będę miał swój ogród. Nic więcej nie chcę. Tylko żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Chciałbym po wojnie wrócić do domu i pracować z dziećmi. Uspokaja mnie to. Podoba mi się dawanie przyszłemu pokoleniu czegoś od siebie. Nauczyć dzieci czegoś, bo one są naszą przyszłością. My całą młodość spędziliśmy na wojnie. Bezcenne lata straciliśmy bezpowrotnie. Poświęcajcie swoim dzieciom uwagę, bez względu na to, ile mają lat. Zwracajcie uwagę na wszystkie chwile i drobne szczegóły. One wypełniają nasze życie. Niezależnie od tego, co się wydarzy, właśnie to pozostanie w naszej pamięci.